Co słychać w nauce? To seria, w której najbardziej interesuje nas to, co najnowsze, najświeższe, a czasami także to, co dzisiaj wydaje się być jeszcze odległą przyszłością. I dziś jest z nami człowiek, który mimo iż nie jest wróżbitą, w dużej mierze zajmuje się tym, co przyszłe, co dopiero nadchodzi lub ma niebawem nadejść. Jest z nami pan Andrzej Soldaty, prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten wstęp oczywiście nieco humorystyczny, ale myślę, że po części prawdziwy. Dzisiaj faktycznie będziemy rozmawiać o tym, jak będzie wyglądać przyszłość przemysłu i w dużej mierze także nauki, bo wiemy, że te dwie dziedziny idą ze sobą w parze, zwłaszcza jeśli chodzi o te trendy rewolucji cyfrowej. Na początku powiedział pan, że nie jestem wróżbitą i na całe szczęście, bo zawód wróżbity w dzisiejszych czasach to szczególnie ciężkie wyzwanie. Przyszłość staje się jedną wielką niewiadomą. Przyzwyczaili żeśmy się do tego, że jesteśmy w stanie w sposób już bazujący na dotychczasowych doświadczeniach określać, co w wyniku naszych działań zostanie zrealizowane, jak ten obraz przyszłości będzie się kształtować. Pandemia i koronawirus pokazały, że jeszcze ten obraz tak zwanego przewidywalnego stanu, jeśli chodzi o przyszłość, jest daleki od prawdziwego. Świat, w którym żyjemy, to świat często określany akronimem VUCA. VUCA, czyli skrót od angielskich słów volatility, uncertainty, complexity i ambiguity, czyli niepewność, czyli zmienność, czyli kompleksowość i dwuznaczność. I rzeczywiście w tym świecie odwołanie się do utartych schematów jest w zasadzie katastrofą. Mimo wszystko istnieją podmioty, które zajmują się tym, żeby za przyszłością nadążać, żeby spoglądać i też uświadamiać innych o tym, jakie zagrożenia, jakie szanse też stanowi dla nas przyszłość. I właśnie jednym z takich podmiotów jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, od której chciałbym, żebyśmy zaczęli. Ze strony internetowej fundacji i także z ustawy, która powołuje ten podmiot do życia, możemy dowiedzieć się, że powstała ona, aby wzmacniać kompetencje, konkurencyjność przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski poprzez właśnie wspieranie ich transformacji w kierunku 4.0. W takim razie moje pytanie, w jaki sposób te zadania są realizowane przez fundację i co sprawia, że ten podmiot właśnie jest w stanie prognozować to, co nas czeka? Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości jest przedsięwzięciem niejako odpowiadającym na obserwowane zjawisko budowania ekosystemów w oparciu o integrowanie interesariuszy. Czyli może to troszkę brzmi jak masło maślane, ale platforma realizuje model platformowy. Platformowy, w którym interesariusze, odbiorcy, dostawcy, partnerzy, no i sam administrator platformy dostarczają informację i równocześnie pozyskują informacje i przetwarzają tę informację oraz przekazują informacje dalej w taki sposób, że z tej informacji tworzy się konkretna wartość dla wszystkich uczestników. Właśnie w tym tkwi możliwość już spoglądania w przyszłość w sposób bardziej zintegrowany, w sposób bardziej wieloaspektowy, obejmujący różne spojrzenia ze strony różnych interesariuszy. Mhm. Jakiego typu są to działania w takim razie? Bo o poszczególnych zagadnieniach, poszczególnych inicjatywach podejmowanych przez Platformę Przemysłu Przyszłości będziemy jeszcze mówić w dalszej części, a ja chciałbym zapytać o tą działalność bieżącą, czyli jakiego typu pracownicy skupiają się w Platformie Przemysłu i jakie są ich zadania, w jaki sposób pracują, żeby przygotowywać polski przemysł? Odpowiadając na to pytanie, trzeba znowu wrócić do rynku. Rynek, który posiada określone potrzeby i te potrzeby stanowią niejako podstawę do kreowania, zbieranie informacji o tych potrzebach stanowi podstawę do kreowania oferty platformy dla rynku. A więc można powiedzieć, że pierwszym kluczowym obszarem naszej działalności to obszar
kontaktu z rynkiem i pozyskiwania informacji. W tym celu została stworzona struktura bazująca na tak zwanych przedstawicielach terenowych, którzy bezpośrednio kontaktują się z przedsiębiorcami czy z partnerami. Jest contact center, które te kontakty realizuje poprzez kontakty telefoniczne czy internetowe. Jest oczywiście szereg instytucji partnerskich, które tę informację również kumulują i dzielą się z nią z platformą. To jest, można powiedzieć, ten obszar, pierwszy obszar tych zasobów intelektualnych, które służą pozyskiwaniu wiedzy z rynku. Czy to dotarcie właśnie do klientów, do podmiotów funkcjonujących na rynku jest łatwe, czy też świadomość przedsiębiorców o tym, że cały proces jest dla nich ważny, jest na wystarczająco wysokim poziomie, czy to dalej jest jeszcze w sferze tego, co fundacja musi wypracować? Ten obraz związany z zainteresowaniem tematyką zmienił się gwałtownie w ciągu ostatnich miesięcy. Myślę, że to nie jest żadnym odkryciem, że pandemia i niejako wymuszone przez nią dystansowanie społeczne, dystansowanie w warstwie fizycznej zwróciło uwagę na możliwość kreowania wartości w warstwie wirtualnej. Możliwość integrowania łańcuchów wartości bez bezpośredniego fizycznego kontaktu. Czyli tam, gdzie mieliśmy do czynienia z interakcjami fizycznymi ludzi włączonych w procesy, istnieje możliwość zachowania dystansowania, ale równocześnie zachowania ciągłości tych procesów. A więc zainteresowanie i świadomość bardzo rośnie. To widać doskonale choćby poprzez pryzmat odwiedzających nasz portal. Portal, który jest swego rodzaju źródłem wiedzy na temat przemysłu 4.0, jak również serwisem informacyjnym. Staramy się informacje dotyczące przemysłu 4.0 przekazywać na bieżąco, informować również o określonych zagadnieniach i ilość odwiedzających, przyrosty ilości odwiedzających są kilkudziesięciu, a nawet kilkusetprocentowe z miesiąca na miesiąc. Czyli naprawdę z tak zwanego liniowego, łagodnego wzrostu przed pandemią zainteresowania teraz można nazwać to angielskim słowem, to jest booming, czyli wzrasta zainteresowanie gwałtownie. No ale jak wzrasta zainteresowanie, no to niejako jest ono wywołane świadomością, że rozwiązania cyfrowe dają określoną możliwość pokonywania tychże barier, tych problemów, które przynosi pandemia. To na pewno akcelerator cyfryzacji, ale oczywiście budzi się również świadomość korzyści, jakie niesie ze sobą cyfryzacja, jakie niesie za sobą to, co się nazywa ogólnie rzecz biorąc digitalizacją przemysłu. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz bardzo ciekawą. Otóż ten poziom świadomości zmienia się w czasie w miarę awansowania rozwiązań w poszczególnych krajach. Widzimy, że Polska nie jest niestety liderem w zakresie cyfryzacji przemysłu. Tym niemniej aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju inicjatywach na poziomie europejskim. Mamy możliwość również w bilateralnych kontaktach wymieniać się doświadczeniami z przedstawicielami z innych krajów. I ja osobiście obserwuję taką sytuację, że na początku pod pojęciem przemysłu 4.0 rozumiano działania w obszarze cyfryzacji, które dawały przedsiębiorstwom przede wszystkim przewagę konkurencyjną w wyniku zwiększenia produktywności. To był ten trend, który zarysował się wtedy, kiedy w ogóle przemysł 4.0 zaczął się ujawniać jako trend. Natomiast w zasadzie ostatnie 2 lata, czy ostatni rok, to mocne zwrócenie uwagi na to, że cyfryzacja nie jest celem samym w sobie, tylko drogą do osiągnięcia pewnych efektów. I jednym z tych efektów, tak bardzo konkretnie w tej chwili wymaganym, jest
bezśladowa produkcja. Produkcja przemysłowa, nie pozostawiająca śladu węglowego, produkcja, która spełnia wymogi circular economy, maksymalnego wykorzystania zasobów, optymalizacji energii i temu służy niewątpliwie cyfryzacja. Ale ostatnio pojawił się jeszcze jeden element. I ten element, ja bym powiedział, że cyfryzacja służy ochronie ludzi. To właśnie doskonale wychodzi w okresie pandemii. Dzięki rozwiązaniom cyfrowym istnieje możliwość zachowania tego dystansowania fizycznego, zapewniającego czy utrudniającego, nazwijmy to, rozwój pandemii, a równocześnie utrzymaniu procesów realizacyjnych. Do kwestii związanych właśnie z pandemią i jej wpływem na cyfryzację chciałbym, żebyśmy przeszli trochę później, kiedy już też wytłumaczymy dokładnie na czym polega proces cyfryzacji, jakie trendy za tym stoją. Ale tutaj jeszcze chciałbym wrócić do tego, co powiedział Pan odnośnie liderów rynku. Jednym właśnie z głównych zadań fundacji jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw. I teraz moje pytanie brzmi, na ile jest to szerokie zjawisko i na ile ta konkurencyjność może potencjalnie się zwiększyć? Czy faktycznie możemy mówić o tym, że mniej rozwinięte gospodarki współcześnie mogą dzięki rozwojowi cyfryzacji, dzięki postawieniu właśnie na najnowsze rozwiązania być konkurencyjne względem lepiej rozwiniętych, czy jest to jednak konkurencyjność w pewnej grupie podmiotów, tak? Czyli zbliżonych do siebie profilem i też majętnością gospodarek? Pytanie bardzo trudne, ponieważ nad odpowiedzią głowią się ci wszyscy, którzy patrzą na przemysł 4.0 jako drogę do poprawy konkurencyjności w skali makro i znalezienie związku, korelacji pomiędzy poziomem cyfryzacji a efektami związanymi z konkurencyjnością gospodarki nie jest takie proste. Mógłbym powiedzieć, że nawet pojawia się czasami paradoks, który wskazywałby na odwrotne zjawisko, jeśli chodzi o efekty w odniesieniu do działań związanych z podniesieniem poziomu cyfryzacji. Ale chyba tutaj problem jest w tym, że mechanizmy związane z szacowaniem tych efektów wymagają aktualizacji. One w tej formule dotychczasowej nie uwzględniają wszystkich aspektów związanych z efektami cyfryzacji i w efekcie ten paradoks, o którym mówię, wydaje się na pierwszy rzut oka demotywujący podejmowanie tej ścieżki. Co w takim razie należałoby zaktualizować? W jaki sposób inaczej spojrzeć tak holistycznie na to zagadnienie? Można powiedzieć, że spojrzenie przez łańcuch tworzenia wartości jako wartości, która powstaje nie tylko stricte w części fizycznej. A więc bardzo istotna część wartości powstaje w warstwie wirtualnej. Teraz pytanie, jak tą wartość mierzyć? W jaki sposób znajdować podstawę, no choćby opodatkowania tej wartości? To są właśnie te pytania, które stawiają sobie wszyscy, którzy w ten temat są zaangażowani. Istnieje szereg, można powiedzieć, wskazówek. No choćby ostatnio Rada Europy, wydając komunikat czy konkluzję po spotkaniu 1-2 października, no wskazuje na cyfryzację jako drogę do budowania przewagi konkurencyjnej Europy. Wskazuje na szereg właśnie tych pozytywnych aspektów, które cyfryzacja powinna przynieść Europie w zakresie zachowania określonej pozycji na rynkach światowych, ale równocześnie właśnie zwraca uwagę na aspekty czy to prawne, czy tego, można powiedzieć, otoczenia biznesu, choćby szacowania rezultatów, konieczności znalezienia właściwych sposobów kalkulowania. No bo to jest, po prostu przykładamy starą miarkę do zupełnie nowych można powiedzieć, nowego obszaru.
Do tego jeszcze w takim razie chciałbym zapytać, bo wspomniał Pan o Komisji Europejskiej. Podstawą w budowaniu skutecznej, długofalowej strategii jest też na pewno posiadanie odpowiednich wzorców. Tego, w jaki sposób było to wdrażane na innych gruntach. W takim razie pytanie, kto dzisiaj jest tym liderem transformacji cyfrowej, liderem przemysłu 4.0 i na kim Polska, a także działania być może fundacji są wzorowane? W momencie, kiedy było przygotowywane powołanie fundacji, miałem okazję z przedstawicielami ministerstwa analizować modele istniejące w krajach, które już na tą drogę wkroczyły. Belgia, Dania, Holandia, Francja, Niemcy, ale również Czesi. Czyli również spoglądamy na wschód, patrzymy w jaki sposób na przykład na Ukrainie realizowane są modele wspierania transformacji. I trudno przyjąć jedno rozwiązanie uniwersalne i wzorować się na czymś, co jest bardzo już daje wymierne efekty w jednym obszarze, a wcale nie oznacza to, że może zostać przeniesione w inny obszar w sposób automatyczny. Przy tym pytaniu wracam myślą do bardzo ciekawej konferencji, w której uczestniczyłem w zeszłym roku w Birmingham na temat dróg Europy do przemysłu przyszłości. I tam zwrócono uwagę na bardzo ciekawy aspekt kultury narodowej, który okazuje się bardzo wymierny wpływ na gotowość do transformacji, na gotowość do radykalnych zmian. Okazuje się, że te wskaźniki, które niejako opisują kulturę organizacyjną i ten poziom wdrożenia skorelowane są dosyć blisko, więc ciekawe konstatacje. Tak. Nawet patrząc wstecz na poprzednie rewolucje przemysłowe, te kwestie kulturowe też niejednokrotnie ważną rolę odgrywały. To widzieliśmy na przykład w przypadku Japonii, która przez bardzo długi czas nie wdrażała nowych zachodnich rozwiązań ze względu właśnie na uwarunkowania kulturowe. Jakie właśnie faktycznie te uwarunkowania dzisiaj mogą warunkować to, czy dane państwo jest gotowe do tego, żeby... Wychodząc z kultury narodowej, ostatnio mój kolega z Niemiec, który przygotował prezentację dla ekspertów, którzy pracują w ramach, są związani z Platformą Przemysłu Przyszłości, mówił o ciekawym skojarzeniu postępów we wdrażaniu przemysłu 4.0 w Niemczech i nawiązywał do kultury, która można powiedzieć ukształtowana jest przez kilkaset lat, kultura Hansy jako pewnego rodzaju sposobu myślenia o tworzeniu wartości w działalności gospodarczej poprzez wspólne działanie. Proszę popatrzeć, samorząd gospodarczy w Niemczech to można powiedzieć baza choćby ukierunkowania w zakresie budowania kompetencji. To z samorządu gospodarczego wypływają wnioski, jakie są potrzeby przedsiębiorców, w jaki sposób budować system edukacyjny, który jest uznawany na całym świecie jako wzorcowy, jeśli chodzi o tak zwane dualne kształcenie. No i teraz pytanie, czy w środowisku, w kulturze narodowej, która nie ma tego typu wzorców, wprowadzenie czegoś, co jest kanonem przemysłu 4.0, czyli integracja i kokreacja, czy jest łatwe? No rzekłbym raczej wcale nie łatwe, wręcz odwrotnie. My jesteśmy, jeśli chodzi o zaufanie społeczne, jako naród klasyfikowani na samym końcu rankingów europejskich. No więc jak zrobić to integrowanie, jeśli nie ma tego elementu, który by rzeczywiście scalał to wszystko? Bo samo usieciowienie
samo rozwiązanie techniczne to jeszcze nie wszystko. No można, przed chwilą miałem okazję uruchomić fabrykę na ulicy Smoleńsk z lokalizacji na ulicy Wróbela w Krakowie. Czyli można powiedzieć, dzięki integracji systemów i dzięki połączeniu systemów, przekazanie sygnału i pokazowe, że tak powiem, przedstawienie, w jaki sposób można z odległej lokalizacji zawiadywać produkcją. Ale usieciowienie to jest jedno, ale teraz drugie, potrzebne jest zaufanie. Zaufanie pomiędzy interesariuszami. Dopiero te dwa elementy, usieciowienie i zaufanie, budują integrację. Być może jeszcze trudniejsze do wypracowania. No, zdecydowanie trudniejsze do wypracowania, bo tu wracamy do tych już wieloletnich choćby niestety nawyków. Dobrze, to w takim razie moje pytanie, bo na podstawie tego, co pan powiedział, widzimy, że sam proces cyfryzacji, wdrażania przemysłu 4.0 jest bardzo wieloetapowy, ale też bardzo złożony, więc nie wystarczy sama wysoki poziom wdrażania nowoczesnych technologii u przedsiębiorców. Potrzebna jest jeszcze reakcja polityków, odpowiednie ulgi podatkowe na robotyzację, tego typu rozwiązania, których liderem czy przykładem może być na przykład Singapur, jeśli dobrze pamiętam. W takim razie jakie elementy są ważne, które muszą ze sobą współpracować na poziomie państwowym, poza przedsiębiorcami, poza politykami? Na poziomie państwowym można powiedzieć, że Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości jest przykładem takiego synergicznego połączenia inicjatyw oddolnej i odgórnej, inicjatyw wywodzących się ze środowisk nauki, przemysłu, biznesu i ze strony rządu. Polityka czy strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zawiera jasne wskazówki, w jaki sposób reindustrializacja w tej nowej formule powinna się odbywać, a z drugiej strony ta inicjatywa jest mocno osadzona w inicjatywach oddolnych. A więc to był tak jakby pierwszy krok w kreowaniu fundacji, natomiast dalsze działania fundacji, tak jak wspominałem, to jest w zasadzie słuchanie głosu rynku i przetwarzanie głosu rynku na rekomendacje dla rządu w konkretnych przedsięwzięciach, czyli pokazywanie rzeczywistych potrzeb z jednej strony, ale z drugiej strony patrzenie na te potrzeby przez pryzmat przyszłości, czyli trendów, które fundacja zna, obserwuje, ponieważ jest tam w kontakcie z ekspertami ze świata. Staramy się uczestniczyć we wszystkich forach, które są adekwatne do tego tematu. Problem, jaki występuje w naszym kraju, to problem braku liderów technologicznych, tak zwanych światowych liderów technologii, których na przykład znaczną obecnością szczycą się nasi zachodni sąsiedzi. Tam Platforma Przemysłu Przyszłości to w zasadzie forum czołowych firm, przedstawicieli czołowych firm, które poprzez prowadzone swoje działania jako strategię rozwoju wnoszą do platformy niemieckiej konkretne ukierunkowania. U nas ta sytuacja wygląda gorzej z tej racji, że jest niewiele firm, które można określić jako tak zwani światowi liderzy zmian. Dlatego staramy się pozyskiwać z jednej strony tą rzeczywistą potrzebę rynku aktualną, ale z drugiej strony uświadamiać rynek, czego powinien potrzebować. Więc taka podwójne wyzwanie. Właśnie do tej świadomości rynku i świadomości samych przedsiębiorców, tego na jakim etapie rozwoju się znajdują i co ewentualnie powinni implementować, udało mi się trafić na dość ciekawe badania. Jestem ciekaw, jak pan odniesie się do tych wyników. To są badania przeprowadzone w roku 2016, czyli z perspektywy rozwoju całego procesu cyfryzacji, to wieki temu, przeprowadzone przez firmę Adstor, w której polscy przedsiębiorcy zostali zapytani o to, w trakcie której rewolucji przemysłowej znajdują się ich firmy. I teraz jak wypadają te wyniki? 14% ankietowanych wskazało na pierwszą rewolucję przemysłową. Około 15% między drugą a trzecią, ale jeszcze przed trzecią.
i pozostali w większości trzecia, około 6%, czwarta rewolucja przemysłowa. Teraz pytanie, z czego wynikają takie wyniki, czy to w ogóle możliwe, aby 14% polskich przedsiębiorców znajdowało się na etapie pierwszej rewolucji przemysłowej? Czy to jest raczej wniosek na zasadzie, że ta świadomość tego, czym w ogóle są poszczególne rewolucje i na etapie, której się znajdujemy, jest zbyt niska, czy faktycznie poziom tego rozwoju przedsiębiorczości jest aż tak bardzo zacofany w Polsce? Ja myślę, że jedno i drugie, bo rzeczywiście kwestia zdefiniowania, co należy rozumieć pod pojęciem obecności na danym etapie zmian rewolucyjnych, znaczy im dalej do tyłu, tym ta definicja może być bardziej precyzyjna, ale najtrudniejsza jest w odniesieniu do tego, co jest teraz. I często się mówi, że zdefiniowanie czwartej rewolucji będzie możliwe wtedy, kiedy będzie już piąta rewolucja, bo będzie można określić pewne charakterystyczne cechy, które niejako wyróżniają. Oczywiście też nie ma czegoś takiego, co można by nazwać ostrą granicą, czyli wprowadzenie bardzo rewolucyjnego rozwiązania, które gwałtownie zmienia świat. W związku z tym, odnosząc się do pańskiego pytania i do wyników badania, powiedziałem tak, że na pewno jeśli pytany zaczyna sobie uświadamiać swój poziom techniczny, technologiczny, no to może powiedzieć, jestem bardzo zaawansowany, ponieważ posiadam obrabiarkę CNC, która posiada w sobie określony tak zwane wbudowane systemy elektroniczne. Mogę ją podłączyć do internetu. Posiadam przemysł 4.0. Z drugiej strony ktoś, kto ma rozwiązanie, w którym wykorzystuje, można powiedzieć, w znacznej mierze napędy mechaniczne, może powiedzieć, no to ja w zasadzie jestem na poziomie jeszcze takim, jak były kiedyś przekładnie pasowe i napędy poprzez wiatraki czy poprzez jakieś mechanizmy wodne. To jest kwestia niejako określenia siebie w odniesieniu do pewnego wzorca, do pewnego rozumienia. Ale ja chciałbym podkreślić, że mówiąc o rewolucjach, no nie sposób zamknąć się tylko i wyłącznie technologicznym rozumieniem sprawy. Bo bardzo istotną rzeczą są w zasadzie trzy elementy. Znaczy, kluczową rzeczą są trzy elementy. Po pierwsze, to jest sama organizacja wytwarzania. Po drugie, to jest koncepcja modelu biznesowego. Modelu biznesowego, który najogólniej rzecz biorąc, zgodnie z definicją modeli biznesowych, oznacza, w jaki sposób tworzymy wartość, w jaki sposób dostarczamy tą wartość dla rynku i w jaki sposób z tej wartości my korzystamy. To znaczy, co my z tej wartości zatrzymujemy dla siebie. To jest taki najogólniejszy schemat opisujący jako model biznesowy oparty na tak zwanym trójkącie St. Gallen, który to ośrodek wypracował właśnie tę koncepcję. I teraz, co jest istotne, że to model biznesowy, zwłaszcza w obecnej rzeczywistości, jest wyróżnikiem poziomu zaawansowania transformacji cyfrowej, a nie w zasadzie sama technologia. Do tego dochodzi jeszcze jeden bardzo ważny element, mianowicie produkty. Produkt obecnie to w zasadzie połączenie produktu fizycznego i usługi, czyli zjawisko tak zwanej serwityzacji. No i teraz ktoś może powiedzieć, mam prymitywną maszynę, ale mam bardzo zaawansowany model biznesowy i w dodatku robię to rzeczywiście z wykorzystaniem produktu, który jest w cudzysłowie w stałym kontakcie ze mną. No więc jeśli ten produkt lutuje przy pomocy ręcznej lutownicy,
ale wprowadziłem innowacyjny, no to teraz pytanie, czy jestem na etapie drugiej rewolucji, bo to ręcznie robię, czy jestem na etapie czwartej? Trzeba patrzeć kompleksowo. I myślę, że w tych odpowiedziach nie ma tej kompleksowości. Każdy patrzy przez pryzmat jakiegoś elementu. To tu trafiamy na pewną trudność, mianowicie właśnie w określeniu tego, na jakim etapie ktoś się znajduje i późniejszych działań mających wyprowadzić go wyżej. Jaka w takim razie metodologia powinna za tym stać? Różne badania są prowadzone, także Platforma Przemysłu Przyszłości na swojej stronie posiada ten mechanizm pozwalający przedsiębiorcom samemu określić, na jakim są etapie. Czy to jest odpowiednie narzędzie? Tak, niewątpliwie tak, ponieważ tak zwany skan dojrzałości cyfrowej, czyli innymi słowy potencjału, jaki niesie cyfryzacja i wykorzystania tego potencjału przez dany podmiot przy uzyskiwaniu konkretnych efektów. To w tych skanach, oczywiście Platforma Przemysłu Przyszłości, tak jak pan wspomniał, posiada na swojej stronie narzędzie pod tytułem Oceń swoją dojrzałość cyfrową, czy zeskanuj swoją dojrzałość cyfrową, ale podobne rozwiązania istnieją, można powiedzieć, we wszystkich krajach. Akurat w naszym przypadku dosyć bliski jest nam model singapurski, przy czym to może nie ma istotnego znaczenia. Znaczenie ma przede wszystkim to, że my przy pomocy tego narzędzia staramy się otworzyć oczy przedsiębiorcy na to, że odpowiadając na pytania w iluś obszarach, uświadamia sobie, że przemysł 4.0 to nie tylko technologia. I wtedy dopiero widzi, że rzeczywiście musi wziąć pod uwagę różne aspekty i dopiero mając te przeanalizowane różne aspekty, można z tego wysnuwać wnioski co do dalszych działań. To tak na dobrą sprawę jest podstawa wejścia w przemysł 4.0. Uświadomienie się, że rozmawiamy o kompleksowym rozwiązaniu, przeanalizowanie, jak w takim razie w tym kompleksie, gdzie się znajduje, to bardzo dobrze często do odzwierciedlania tej sytuacji służą tak zwane wykresy radarowe, gdzie jest pozycjonowanie przedsiębiorcy na poszczególnych tam kilku osiach, kilku perspektywach, jeśli chodzi o różne aspekty i porównanie stanu z referencyjnym odpowiadającym danemu regionowi, danej branży czy danemu sektorowi, co stanowi już dla przedsiębiorcy pewnego rodzaju informację o jego konkurencyjności w tym zakresie. Tutaj masz jeszcze duże braki, a tu już jesteś bliski, można powiedzieć, ideału, a tutaj zdecydowanie przeważasz. To teraz co dalej zrobić, jak wykorzystać twoje mocne strony, a jak poprawić słabe. Tutaj się dopiero zaczyna dyskusja o tym, co dalej. Jak nie wiem, gdzie jestem, no to jak można się ukierunkowywać. I właśnie co dalej w takim razie? Gdy przedsiębiorca przejdzie już to badanie, czy jakiś kontakt ze strony fundacji jest nawiązywany? Tak. Generalnie założenie w naszym procesie jest takie, że żeby w sposób, nazwijmy to, właściwy przeprowadzić takie badanie, powinniśmy, nasz przedsiębiorca, z którym rozmawiamy, on powinien rozumieć pewne aspekty związane z przemysłem przyszłości, a więc zakładam, że najpierw jest to prezentacja. Prezentacja ogólnie mówiąca o rozwiązaniach przemysłu 4.0. Ten element jest coraz mniej, jakby to powiedzieć, eksponowany z tej racji, że coraz więcej przedsiębiorców już ma okazję poznać, zobaczyć, usłyszeć, więc nie do końca trzeba zaczynać od początku, od tego, na czym polegały zmiany rewolucyjne i co to oznacza. Natomiast przedsiębiorca potem w tym drugim kroku, wykonując skan, uświadamia sobie, ile aspektów musi wziąć pod uwagę. I po tym skanie otrzymuje z systemu, nazwijmy to, zautomatyzowaną informację dotyczącą zmian w poszczególnych obszarach, ale to nie jest personalizowane doradztwo. To jest na razie tak jakby pokazanie, że w danej perspektywie kroki, które są niezbędne do wykonania, powinny dotyczyć takich czy innych aspektów.
Oczywiście przedsiębiorca dalej może już wybierać drogę sam. I teraz powiedziałem tak, że wybranie drogi samemu jest obarczone dużym ryzykiem inwestycyjnym, ponieważ no jeśli okaże się, że nakład pracy ręcznej, w wyniku tego badania, nakład pracy ręcznej jest nieproporcjonalnie wysoki w porównaniu z podobnymi przedsiębiorstwami referencyjnymi, a z drugiej strony koszty pracy zdecydowanie rosną, no to widzę wyraźnie, że moja konkurencyjność za chwilę przestanie być w ogóle dostrzegana, przestanie istnieć. I teraz zastanawiam się jako przedsiębiorca na tym, no dobrze, to hasło robotyzacja, no bardzo nośne hasło w tej chwili, czyli braki ludzi zastąpimy robotami, ale trzeba pamiętać o tym, że dobrych aplikacji, które spełniają w pełni oczekiwania, to jest tylko część wszystkich aplikacji wykonywanych, jeśli chodzi o robotyzację. To z prostej przyczyny, że one nie uwzględniają szeregu aspektów, które na pierwszy rzut oka są niedostrzegane. Bo często zakłada się, że robot to jest taki można powiedzieć, mechaniczny pracownik, który jest tą taką złotą rączką, która w razie potrzeby dostosuje się do zmieniających się warunków. No, z robotem nie jest tak prosto, żeby go tak łatwo dostosować do zmieniających warunków. W związku z tym, co jest istotne? Istotne jest zrobienie czegoś, co traktowane jest jako kanon w przemyśle 4.0, test before invest. Czyli wprowadzenie możliwości przetestowania mojego rozwiązania, zanim ja wejdę w obszar już konkretnego inwestowania. I to jest to, na co bardzo mocno stawia Platforma. Przede wszystkim z jednej strony sama posiadając tak zwane wirtualne demonstratory, i to jest ten drugi obszar, o który pan pytał na początku, jakie grupy w Platformie funkcjonują. Pierwsza to była ta grupa kontaktów z rynkiem, druga grupa ekspercka, jako posiadająca bazę wiedzy referencyjną i równocześnie rozwiązania tak zwanych demonstratorów, przy pomocy których możemy pokazywać rozwiązania. Ale to jest tylko część oferty dla rynku, bo przede wszystkim pokazywanie rozwiązań, testowanie rozwiązań to domena naszych partnerów. Czyli choćby tego, czego dzisiaj w czym miałem dzisiaj uczestniczyć, mianowicie otwarcia Centrum Przemysłu 4.0 w Krakowie, gdzie możliwość poznania rozwiązań, zrozumienia rozwiązań poprzez kontakt fizyczny z tymi rozwiązaniami, ewentualnie zdalny, ale niejako w odniesieniu do konkretnych przedmiotów, no jest zapewniony. Czy takie centra przemysłu to jest coś, co funkcjonuje już w innych miastach, czy Kraków tutaj jest? Kraków jest pierwszym, który na taką skalę urzeczywistnił tą ideę. Można powiedzieć, inicjatywy w tym zakresie są choćby w Gliwicach, tak zwana ścieżka przemysłu 4.0, która ma raczej bardziej charakter dydaktyczno-demonstracyjny, a tutaj my mamy do czynienia z rozwiązaniem które jest bardzo bliskie rzeczywistym procesom produkcyjnym. To tutaj z racji tej, że uczestnikiem tego konsorcjum, w ramach którego powstało to centrum, a w zasadzie wiodącą podmiotem jest firma Astor, która bezpośrednio swoim kapitałem inżynierskim niejako rozwija cały czas to centrum. To centrum rzeczywiście jest centrum żywym, czyli odpowiadającym na rzeczywiste potrzeby rynku. Czy to jest to, w którą stronę powinniśmy iść? Takie centra zlokalizowane w większych ośrodkach miejskich w Polsce? Jeśli popatrzymy na doświadczenia z innych krajów, to zdecydowanie tak. Program Mittelstand 4.0, czyli w tłumaczeniu na polski średniacy 4.0, to program niemiecki, który istnieje od kilku lat, w ramach którego jest już kilkadziesiąt takich centrów, które właśnie generalnie
pozwalają zrozumieć przemysł 4.0 w sposób taki bardzo namacalny. Niemcy często podkreślają, że większość małych i średnich firm z racji ich modelu edukacyjnego nie posiada zasobów pracowniczych z przygotowaniem akademickim. Innymi słowy, ludzie, którzy mają pewne obawy co do wejścia w obszar instytutów, uczelni, jeśli chodzi o testowanie rozwiązań. W związku z tym te centra Mittelstandu są takie otwarte, przyjazne właśnie małym i średnim, gdzie oni ze swoim problemem mogą przyjść, mogą w cudzysłowie wypożyczyć kawałek powierzchni. Też takie rozwiązanie widziałem. Tam na tym kawałku powierzchni zlokalizować tak jakby swój proces produkcyjny, uzyskać dostęp do maszyn, do urządzeń, doradztwa i praktycznie przetestować przed zainwestowaniem. Okej. Jednym z częstych pojawiających się wskaźników, które mają wykazywać, na jakim etapie rozwoju i też gotowości do wdrażania przemysłu 4.0 znajduje się państwo, jest liczba badaczy, naukowców i instytucji badawczych w przeliczeniu tam na 10 000, 100 000 mieszkańców. Na takie badania też można trafić. Dlaczego to jest ważne, żeby zachować też te proporcje badań, nauki i też wydatków na badania nad rozwojem w danym państwie? No cóż, tutaj chyba jest oczywiste, że jeśli mówimy o przyszłości, to analiza zjawisk, analiza tego, co stanowi w tej chwili dla nas pewnego rodzaju tajemnicę i możliwość skorzystania z tego, jest niewątpliwie kluczem do rozwoju, więc byłoby fatalną rzeczą, gdyby nasza działalność jako działalność gospodarcza ograniczała się tylko do powielania czy do realizowania pomysłów czyichś. Czyli innymi słowy, byłoby fatalnie, gdybyśmy byli montownią, która otrzymuje gotowe wzorce i mamy tylko przy pomocy rąk lub robotów, nieważne czy rąk, czy robotów, to zrealizować. A czy Polska jest w stanie być właśnie inicjatorem pewnych pomysłów, technologii? Znamy to z czasów trzeciej rewolucji przemysłowej, z historii Doliny Krzemowej, którą wielokrotnie próbowano w wielu miejscach na świecie odtwarzać, żeby właśnie napędzić ten proces innowacji, współpracy między nauką, biznesem. Czy w Polsce jest faktycznie potencjał do tego, abyśmy my byli twórcami pewnych przełomowych technologii z zakresu cyfryzacji? Potencjał twórczy na pewno istnieje. To widać doskonale po ilości naszych rodaków zlokalizowanych choćby w tejże przysłowiowej Dolinie Krzemowej, czy w instytutach, wystarczy pojechać za zachodnią granicę, w Instytucie Fraunhofera język polski jest dosyć często spotykany. Więc potencjał twórczy istnieje, natomiast możliwość doprowadzenia do tego, co jest hasłem już od dziesięcioleci w naszej rzeczywistości, urzeczywistnieniem drogi od pomysłu do przemysłu, czyli innymi słowy doprowadzenia do tego, żeby te pomysły stały się w sposób konkretny wykorzystywane, stworzenie określonych możliwości realizacyjnych. To jest wyzwanie kluczowe i pytanie, jak to wyzwanie realizować. Możemy przyglądać się różnym wzorcom. Tutaj nie jest chyba tajemnicą, że często słyszę taką wypowiedź: spróbujmy popatrzeć na rozwiązania Fraunhofera w Niemczech po to, żeby podobną rolę przejęła sieć Łukasiewicz. Dlaczego? Bo w Niemczech mamy do czynienia z, można powiedzieć, 3 poziomami wdrażania. Pierwszy, czy tego całego procesu od innowacyjności, od wynalazczości do realizacji. Na poziomie pierwszym to instytuty Maxa Plancka, które są nastawione na te badania podstawowe. Natomiast instytuty Fraunhofera, one są związane z bardzo już konkretnym awansowaniem rozwiązań w kierunku praktycznego, przemysłowego wykorzystania.
I to jest, tak jak słyszałem wielokrotnie deklaracje ze strony twórców, pomysłodawców sieci Łukasiewicz, to jest ten kierunek, który w Polsce chcemy teraz mocno wyeksponować. To również swego rodzaju, w cudzysłowie, nadzieja Platformy na możliwość odpowiedzi na te zidentyfikowane potrzeby. My, identyfikując potrzeby, chcemy stawiać partnerom, no choćby sieci Łukasiewicz, konkretne pytanie o rozwiązanie tych konkretnych problemów, które się pojawiają. Problemów, które wynikają z potrzeb rynku. Bo to jest niejako konieczność przybliżenia tego działania do potrzeby, tak żeby ta potrzeba w cudzysłowie zasała te wyniki, a nie żeby one powstały i czekały. Okej. Moje pytanie w takim razie. Zauważmy też, że zarówno Platforma Przemysłu Przyszłości, jak i sieć Łukasiewicz to są podmioty stosunkowo młode, działające od niedawna, ale czy dzisiaj jesteśmy w stanie wskazać jakiś projekt, jakieś badania, które faktycznie wpisywałyby się w to bycie innowacyjnym? Jeśli mówimy o wspólnych działaniach, generalnie rozmowy z siecią Łukasiewicz, które zostały rozpoczęte, mocno zakłóciła pandemia. Ale zdecydowanie wracamy do tego. No, to, że istnieją personalne powiązania, no choćby mam przyjemność być bezpośrednio członkiem rad instytutów związanych z automatyzacją w sieci Łukasiewicz, no to jest jeden element, ale drugi to jest wejście w konkretne interakcje przy konkretnych projektach. Aktualnie podejmowany jest wspólnie jeden bardzo ważny projekt związany z budowaniem kompetencji z 2 instytutami sieci Łukasiewicz. Także mam nadzieję, że to zapoczątkowane działanie rzeczywiście niebawem pozwoli odpowiedzieć na Pana pytanie konkretem. Czyli będzie można powiedzieć, OK, tak, już zrealizowaliśmy i to jest efekt. Oczywiście jesteśmy w fazie w tej chwili rozpoczynającej, więc jeszcze trudno mówić o konkretach. Dłużej jednego pytania nie dało się przeciągać w tej naszej rozmowie. Ono musi w końcu paść, chociaż może postarajmy się w sposób maksymalnie zwięzły, bo o tym można by praktycznie w nieskończoność, czyli sama idea 4. rewolucji przemysłowej. Dla wielu osób, którym być może ten temat nie jest tak bliski, to ta część pierwsza naszej rozmowy mogła być dość zagadkowa, ale gdybyśmy mieli faktycznie teraz, choćby na podstawie tego, co już pan prezes powiedział, właśnie technologii i modelu biznesowego jako 2 punktów składających się na rewolucję przemysłową, powiedzieć, jakie są te główne megatrendy właśnie z zakresu technologicznego, z zakresu zmian w tym, jak wygląda model biznesowy dzisiaj, jakie możemy wymienić. Taki bardzo prosty schemat opisujący kolejne rewolucje to odwołanie się do elementów, nazwijmy to technologicznych i elementów organizacyjnych, czyli no, można powiedzieć, no choćby druga rewolucja, z jednej strony elektryczność, a z drugiej strony organizacja pracy poprzez wprowadzenie linii produkcyjnych. Czyli istnieją pewne elementy, które dla łatwiejszego zobrazowania przyjmuje się jako swego rodzaju wyróżniki. I teraz 4. rewolucja, część kwestionuje, czy to już 4., czy to już należy mówić o 5. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, jednoznaczna definicja będzie możliwa z perspektywy czasu. Trudno w trakcie rewolucji powiedzieć, ten moment jest momentem, kiedy się zaczęła 4. Ale co jest istotne, że w 4. rewolucji mamy do czynienia po pierwsze z mocnym łączeniem świata fizycznego z wirtualnym. W zasadzie tak zwane cyberfizyczne systemy, określane również, może nie do końca w 100% jest to tożsame, ale bardzo bliskie pojęcie cyfrowego bliźniaka. Cyfrowy bliźniak, czyli odzorowanie świata rzeczywistego w sposób dynamiczny, to znaczy taki, że model matematyczny świata cyfrowego jest cały czas
Przez niego cały czas przepływają dane ze świata fizycznego i niejako również go aktualizują i stąd wychodzą informacje zwrotne. Czyli jest cały czas sprzężenie między światem fizycznym a światem wirtualnym. To określone jako zjawisko, jako rozwiązanie, tak zwane systemy cyberfizyczne, zostało dalej posunięte w procesie, że tak powiem, awansowania tej rewolucji poprzez włączenie internetu do wymiany informacji. Czyli z jednej strony mamy system cyberfizyczny obejmujący dany fragment produkcyjny, ale dalej ten system cyberfizyczny jest zintegrowany z kolejnymi systemami cyberfizycznymi, jako powiedzmy odzorowanie na przykład maszyn, urządzeń czy produktów, ale również z całym systemem produkcyjnym. Więc stworzy się z tego, można powiedzieć, jedna wielka wirtualna rzeczywistość odzwierciedlająca wszystko, co się wiąże choćby z procesami produkcyjnego. Internet rzeczy to jest ten element, który jest tak jakby kluczową składową tego pojęcia. No i teraz pytanie, co oznacza ta czwarta rewolucja? To jest pytanie, które nie sposób rozpatrywać tylko jednoaspektowo. Bo tak jak żeśmy na początku powiedzieli, trzeba patrzeć i przez pryzmat technologiczny, trzeba patrzeć przez pryzmat organizacyjny, trzeba patrzeć przez pryzmat modeli biznesowych, trzeba patrzeć przez pryzmat zarządzania doświadczeniem klienta, gdzie tak na dobrą sprawę w tej czwartej rewolucji to wszystko, co dotychczas było, jakby to powiedzieć, pewnikiem, paradygmatem, teraz się zmienia. Zmienia się w każdym obszarze. Zmienia się, tak jak powiedziałem, zmienia się łańcuch wartości w sieć wartości. W łańcuchu wartości mamy do czynienia z kolejnymi sekwencjami, konkretnymi powiązaniami między dostawcą a odbiorcą. W sieciach wartości może się zmienić relacja z dostawcy na odbiorcę. Konkurenci mogą stać się partnerami, za chwilę znowu będą konkurentami. Olbrzymia elastyczność. Nie ma nic zafiksowanego. I to są modele biznesowe, które już faktycznie działają. I to są, tak, ale to teraz właśnie odnośnie modeli biznesowych. Modele biznesowe w świecie dotychczasowym to modele oparte, można powiedzieć, na kreowaniu wartości i transakcyjnym dostarczaniu. Tutaj mamy do czynienia z ucyfrowieniem modeli. Mamy do czynienia z modelami, które bazują na doświadczeniu klienta i zarządzaniu doświadczeniem klienta, czyli tak na dobrą sprawę w moim produkcie mam możliwość, poprzez mój produkt mam możliwość pozyskania informacji o nim, o jego przyjęciu przez rynek i tym samym bardzo szybkiemu dostosowaniu wartości tego produktu do aktualnych potrzeb rynku. Czyli totalna zmiana we wszystkich aspektach, dlatego mówi się, często w niemieckim czy w angielskim słownictwie używa się na określenie Industry 4.0 pojęcia paradigm shift. Zmiana paradygmatów. Paradygmat produkcji masowej, który obowiązywał, mówiący o tym, że im więcej produkujemy, tym to jest mniej kosztowe, bo koszty jednostkowe są niższe, zmienia się na paradygmat produkcji personalizowanej, która jest równie efektywna, jeśli nie bardziej, nie pod względem kosztowym, tylko pod względem możliwości wykorzystania możliwości rynkowych. I przy okazji jeszcze bardziej atrakcyjna dla odbiorcy. Dokładnie tego tak, produktu. a odbiorcy za produkty personalizowane, jak wykazują badania, są gotowi płacić kilkanaście, nawet kilkadziesiąt procent więcej, a więc większa możliwość wykorzystania potencjału rynku niż i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tych zmian paradygmatów jest, można powiedzieć, ileś i stąd ta bardzo kompleksowa zmiana obejmująca szereg aspektów, nie tylko jeden technologiczny. To w tej kwestii właśnie chciałbym być trochę dociekliwy. Czy podobnie nie było z perspektywą samochodów autonomicznych, gdzie też często pojawiały się głosy o tym, że nie mogą one w pełni autonomicznie, w pełni świadomie i w odpowiedni sposób podejmować tych nagłych, potrzebnych decyzji. I dzisiaj ta dyskusja zdaje się być już dość nieaktualna, kiedy spojrzymy na to, że faktycznie rozwój tych autonomicznych pojazdów
doprowadził do momentu, w którym są one dużo bardziej bezpieczne i odporne na te głosy krytyki. No, niewątpliwie rozwój techniki cały czas ma to do siebie, że jej udoskonalanie stwarza coraz bardziej zaawansowane możliwości. Natomiast pytanie, czy ten samochód autonomiczny jest czymś, co jest rozwiązaniem niejako samym dla siebie, czy on jest wpleciony w cały łańcuch, w którym człowiek jest tą kluczową postacią. I przemysł 4.0 to bardzo często się słyszy. Przemysł 4.0 w tym tak zwanym wydaniu 2030 to przemysł human-centric, czyli wszystkie rozwiązania, które technologiczne, organizacyjne, one mają na celu przede wszystkim wspomagać człowieka i w realizacji jego zadań, znaczy zadań kompleksowych, jak również pomóc zaspokajać jego potrzeby. Więc tutaj myślę, że to postawienie w ten sposób niejako roli człowieka definiuje, czemu ma służyć otoczenie człowieka. Otoczenie człowieka ma się uczyć, jak pomagać człowiekowi, a nie to człowiek ma się uczyć, jak pomagać maszynom. Tylko to, do czego zmierzam, to jest właśnie kwestia zatrudnienia, bo oczywistym jest, że pojazdy mają służyć człowiekowi, pomagać mu w transporcie, w logistyce, ale przy okazji, gdy stają się one autonomiczne, to cały sektor zatrudnienia w transporcie jest z automatu. Oczywiście. No więc tak jak podkreślałem, jeśli dany sektor czy dane przedsiębiorstwo w wyniku wprowadzenia automatyzacji, robotyzacji spowoduje lepsze pozycjonowanie na rynku, to nie musi zatrudniać więcej pracowników do wykonywania tych czynności, które można zautomatyzować, zrobotyzować, ale jako całe przedsięwzięcie na pewno jest tym, które stwarza większy potencjał dla wykorzystania kapitału ludzkiego niż to, które zamyka swoją działalność. No byłoby chyba nonsensem, gdybyśmy wracali do czasów luddystów i zaczęli niszczyć pojazdy autonomiczne, żeby zwiększyć ilość pracy dla kierowców. Z drugiej strony zwiększanie tej świadomości wśród społeczeństwa jest tutaj kluczowe, żeby do takich sytuacji nigdy nie dochodziło. Oczywiście, no więc można powiedzieć, że zwiększanie świadomości to jedno z kluczowych wyzwań. Pytanie, jak doprowadzić do tego, żeby w tych zmianach, w każdej zmianie pozyskać tych tak zwanych apostołów zmiany, czyli tych, którzy rozumiejąc istotę i równocześnie rozumiejąc potrzebę i widząc konkretne możliwości, stali się tymi, którzy tą zmianę będą wspomagali. Mhm. Widzimy też właśnie dzisiaj, dlaczego to jest takie istotne, bo wiele z tych technologii są one ciężkie do zrozumienia dla wielu osób. To w jaki sposób one działają, czy są też bezpieczne dla nich samych. Widzimy to na przykładzie chociażby wdrażania technologii 5G, gdzie pojawia się wiele głosów ze świata pseudonauki, które z pewnością są zagrożeniem dla całej zmiany, patrząc właśnie w sposób holistyczny. Czy są jakieś działania promocyjne, działania, które właśnie mają dotrzeć do ludzi i uświadomić im, dlaczego te rozwiązania są bezpieczne, na czym faktycznie polegają, już nie tylko w odniesieniu do przedsiębiorców, ale do całego społeczeństwa? Tak jak wspominałem, w tym procesie transformacji, procesie zmian bardzo ważne jest zrozumienie i takie zrozumienie poprzez wykorzystanie zmysłów wszystkich, nie tylko słuchania, ale również na przykład zobaczenia. Stąd te rozwiązania typu demonstratory, no to o czym wspominałem w otwarciu dzisiaj tego centrum pokazowego, czy centrum aplikacyjnego bardziej, to właściwe słowo, gdzie można praktycznie poznać i zrozumieć, na czym na przykład polega wykorzystanie technologii 5G w obszarze komunikacji wewnątrz zakładu i komunikacji pomiędzy maszynami, pomiędzy ludźmi. Jeśli można zobaczyć, że dzięki sieci 5G w zakładzie praktycznie w sposób zdecydowany wzrasta bezpieczeństwo pracownika, bo pracownik posiadający ten tak zwany tag, czyli tą taką, jakby to powiedzieć,
element, który jest widziany przez sieć 5G, w momencie, kiedy znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie maszyny, wózka, robota, czegokolwiek innego, to następuje właściwa reakcja, która powoduje, że dana maszyna nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Czyli to jest pokazanie przez pryzmat korzyści. No i to jest mniej więcej zrozumienie, że tak jak telefon służy nam do komunikacji, tak sieć 5G pozwala nam uzyskać konkretne informacje o obecności i niejako właściwych reakcjach związanych z tą obecnością w danym miejscu. Czy w ramach tego też nie należałoby w pewien sposób pochylić się nad zagadnieniem przyszłości pracy wśród osób młodych, osób wchodzących na rynek pracy lub dopiero przygotowujących się do podjęcia danej profesji? Same uczulenie właśnie dzisiaj społeczeństwa na to, że pewne sektory, pewne branże mogą w przyszłości zostać w dużej części zautomatyzowane i te zawody staną się niepotrzebne. Z tym też chciałbym połączyć jeszcze jedno pytanie. Z Pana perspektywy, jakie profesje są dzisiaj najbardziej odporne na automatyzację? Bo też wiemy, że jednym z celów fundacji jest wzmacnianie kompetencji kadr właśnie dla przemysłu przyszłości. W jaki sposób to się dzieje i jakie to są konkretne profesje? Odpowiem na to pytanie szerzej. Mianowicie podkreślałem, platforma nie jest, nazwijmy to, wyrocznią i nie jest źródłem wiedzy, tak długo, jak długo nie korzysta z informacji pochodzącej z rynku, z specjalistów. Platforma scala te informacje. Jutro mamy bardzo ważne wydarzenie w ramach naszej działalności, mianowicie będzie to pierwsze spotkanie inicjujące powstanie tzw. grupy roboczej do spraw kompetencji. W ramach tej grupy roboczej specjaliści od systemów nauczania, od rozwiązań budowania kompetencji, praktycy z przemysłu, przedsiębiorcy będą dzielili się informacjami i wypracowali pewne propozycje, które mają wskazać, w jaki sposób odpowiadać na te wyzwania, o których Pan mówi. To właśnie nie chciałbym pokazać, że znam odpowiedzi przed głosem rynku. Jeszcze jedno pytanie w takim razie do samego rynku pracy, też dość szerokie. Współcześnie ta nowa globalizacja wygląda w dużym stopniu w taki sposób, że rynkiem produkcji, taniej produkcji stały się państwa azjatyckie. Przez długi czas były to Chiny, w tym momencie Chiny już nieco zmieniają ten swój profil, a rozwinięte gospodarki przenosiły swoją produkcję właśnie w te regiony. Czy automatyzacja pracy, automatyzacja przemysłu, która mogłaby doprowadzić do tego, że duża część wytwórczości jest dziełem robotów przemysłowych, a nie ludzi, może doprowadzić do odwrócenia tego trendu, czyli czegoś, o czym też się mówi, powrotu produkcji, powrotu przemysłu na tę część tak zwanego zachodu? Powiedziałbym, że to jest pytanie, które niejako w czasach covidowych zaczyna być szczególnie istotne, bo rzeczywiście z jednej strony, patrząc na kraje azjatyckie, poziom automatyzacji zaczyna gwałtownie rosnąć. Chiny stają się największym użytkownikiem robotów na świecie. Nie mówiąc, znaczy w sensie ilości robotów, natomiast jeśli chodzi o gęstość robotyzacji, no to kraje azjatyckie zdecydowanie są tutaj w czołówce. I teraz to jest pytanie, na ile, nazwijmy to, koszty pracy dotychczasowe będą niejako utrzymane dzięki automatyzacji i robotyzacji, no choćby w Chinach. To jest jedno. Ale drugim elementem jest zmiana odbudowy potencjału wytwórczego w różnych częściach świata. I patrząc choćby przez pryzmat produkcji samochodowej, Chińczycy w zasadzie w tym czasie
zapaści pandemicznej bardzo szybko wracają do poziomu produkcji z poprzedniego roku. Czyli można powiedzieć, że tam potencjał, no choćby dla dostawców części jest utrzymany na stałym, rosnącym poziomie. W Europie sytuacja jest odwrotna. Sytuacja powrotu do poziomu produkcji sprzed pandemii to raczej perspektywa odległa. Czy to jest korelacja czy implikacja wynikająca właśnie z robotyzacji w Chinach? Ja myślę, że tu jest wiele aspektów, ale chodzi generalnie o to, że musimy pamiętać, że to nie tylko, jakby to powiedzieć, nasz potencjał produkcyjny, ale potencjał odbiorczy ma kluczowe znaczenie. I może się okazać, że dobrze, skrócenie łańcuchów dostaw to jeden z kierunków, nazwijmy to, przeciwdziałania zjawiskom pandemii. Ale z drugiej strony może się okazać, że to szansa włączenia się w te procesy produkcyjne, które są realizowane przez tych, którzy idą mocno do przodu. Więc być może to Europa zacznie teraz szukać odbiorców, odbiorców azjatyckich w stosunku do swojego potencjału produkcyjnego. Także świat się bardzo zmienia i odpowiedź na to pytanie jest ciężkie. W jaki sposób nastąpi nowe dzielenie potencjału produkcyjnego? Pozostając właśnie przy tym wątku związanym z pandemią, czy sama kwestia właśnie pandemii COVID-19 spowolniła ten proces transformacji, czy wręcz jest pewnym trendem, który może go przyspieszyć w związku z tym, że kryzys ekonomiczny, kryzys też zatrudnienia, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, sprawia, że to myślenie o zautomatyzowanej produkcji jest dzisiaj bardzo aktualne? Ja miałem okazję uczestniczyć po raz kolejny w spotkaniu, w kongresie organizowanym w Wielkiej Brytanii. Tym razem uczestniczyłem zdalnie, ale rozmawialiśmy z przedstawicielami innych krajów na temat właśnie tego zjawiska, o które pan pyta. Generalnie można powiedzieć, że cyfryzacja w okresie pandemii bardzo uległa przyspieszeniu. Pytanie jest, czy jest to podejście punktowe i trwałe, i tymczasowe, czy wręcz odwrotnie, jest to podejście kompleksowe i trwałe. I teraz odpowiedzią na to pytanie jest to, co my obserwujemy, że ileś inicjatyw, które zostały zaobserwowane w kraju, to są zmiany wynikające ze zmieniającej się sytuacji, czyli szybkie dostosowanie. Ale czy to szybkie dostosowanie staje się już właściwością przedsiębiorców, to niewątpliwie za takimi szybkimi działaniami, z tymi szybkimi działaniami powinny pójść właściwe strategie. I takim hasłem, które temu kongresowi przyświecało, brzmiało mniej więcej tak, że kryzys wywołał szybkie zmiany, ale efektywne zmiany wymagają strategii. Czyli oczywiście można reagować bardzo szybko, tylko że jeśli one dotyczą pewnego punktowego działania, to może się okazać, że nie będą efektywne w swojej dłuższej perspektywie. Wymagają też na pewno nakładów finansowych, o które w czasach kryzysu jest dużo trudniej. Ja bym powiedział, że nie jest może trudniej z zasobami finansowymi. Zdecydowanie trudniej jest z zapewnieniem, że inwestycja będzie właściwa. I to jest, wracamy do tego punktu, jak zmniejszyć ryzyko inwestycyjne. I mamy tu właśnie dwa konkretne przykłady. Z jednej strony zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego poprzez mechanizmy finansowe, ale z drugiej strony to te wszystkie działania, które nazywamy test before invest, czyli przygotuj, przetestuj wirtualnie, fizycznie inwestycje, zanim zainwestujesz. Tak, to jest bardzo ciekawe właśnie w kontekście tego, co powiedział pan na początku, że dzisiaj to zainteresowanie wśród przedsiębiorców zwiększa się, podczas gdy można byłoby się spodziewać, że ta chęć do inwestowania w tak trudnych czasach będzie jednak malała. Poprzedni kryzys finansowy, który był, można powiedzieć, dekadę temu, jednym z kanonów, który był głoszony przez, nazwijmy to,
guru zachowania się w takich sytuacjach, choćby profesora Simona z Niemiec, mówił, to jest moment dla inwestowania. To jest moment dla inwestowania, bo w tym momencie masz moment na przemyślenie i zastanowienie się. No więc myślę, że obserwujemy to również w naszej rzeczywistości. Ta dociekliwość przedsiębiorców, zainteresowanie również wynika z tego, że przez chwilę mieli czas zastanowić się, a nie tylko te bieżące potrzeby ich, że tak powiem, przytłaczały. To w takim razie pytanie do skuteczności inwestycji. Czy zautomatyzowane fabryki, czy ucyfrowiona gospodarka jest bardziej odporna na kryzys? Czy możemy właśnie powiedzieć, że gdyby sytuacja związana z pandemią pojawiła się za 20-30 lat, kiedy już te zmiany będą dużo bardziej powszechne, nie odczułaby gospodarka tego aż tak silnie jak dzisiaj? No jeśli pandemia przede wszystkim przejawia się w atakowaniu, nazwijmy to, zasobów ludzkich. Jeśli pandemia powoduje określone wymagania związane z rozrywaniem interakcji między ludźmi w łańcuchach, jeśli zamiast tego stworzymy inny sposób włączania ludzi w łańcuchy wartości poprzez włączenie wirtualne, no to na pewno uzyskamy większą odporność. W takim razie jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie najbardziej aktualnej działalności fundacji. Czegoś, co mocno łączy się z tym, o czym powiedzieliśmy, kto ponosi odpowiedzialność za wdrażanie pewnych zmian, jak one też powinny być kształtowane w całym społeczeństwie, w całym tym łańcuchu współprac, czyli regionalne rady przemysłu. Pierwsza powstała Wielkopolska Rada Przemysłu Przyszłości, powstała we wrześniu, jeśli dobrze... Powstała 2 tygodnie temu. 2 tygodnie temu, czyli to jeszcze był wrzesień w takim razie. Teraz właśnie moje pytanie, chociaż już ta rozmowa nasza jest w pewnym sensie odpowiedzią na to, jaka jest główna idea, główne założenia tego organu i czemu innym przedsiębiorcom, podmiotom powinno zależeć na znalezieniu się właśnie w składzie takiej rady? W zasadzie wyjaśniłem to, odpowiadając na wcześniejsze pytania. Platforma funkcjonuje w oparciu o wiedzę rynku, o kompetencje rynku. Rada jest organem, który, można powiedzieć, koncentruje kompetencje i wiedzę o rynku w odniesieniu do danego regionu. Skład rady to przedstawiciele podmiotów zbiorowych typu klastry, typu izby gospodarcze, które niejako reprezentują określone grupy i niejako tą mądrość zbiorową. To przedstawiciele świata nauki, to przedstawiciele administracji, czyli ci wszyscy, którzy patrzą na rynek z jednej strony przez pryzmat swoich działalności, ale z drugiej strony pod kątem niejako przyszłości wynikającej z choćby tych trendów, o których cały czas rozmawiamy, trendów związanych z cyfryzacją. I głos Rady jest to głos, który stanowi z jednej strony wkład regionalny w działalność fundacji w odniesieniu do przygotowania rekomendacji, propozycji, koncepcji, programów, które mają stanowić konkretne wsparcie dla przedsiębiorców. Z drugiej strony głos Rady to głos inicjatyw na poziomie regionalnym, które przekładają się już na urzeczywistnienie tychże koncepcji. No choćby pierwsze już efekty, no może jeszcze nie efekty, ale propozycje konkretne ze strony Rady Wielkopolskiej to zbudowanie systemu edukowania nauczycieli pod kątem przemysłu przyszłości, niezbędnych kompetencji, które będą służyły im do niejako dalszej dyspersji tej wiedzy, dyfuzji wiedzy, przepraszam. I w tej sytuacji konkretne już podmioty przedstawiają propozycje, w jaki sposób to zrealizować. Czyli Rada z jednej strony
ta zbiorowa mądrość, ale z drugiej strony szukanie tych już konkretyzacji tych rozwiązań. I jak w takim razie wyglądały kulisy powstawania tego organu? Czy podmioty, organy, instytucje zapraszane do tego, aby wejść w skład rady, z entuzjazmem reagowały na to zaproszenie? Czy... Powiedziałbym bardzo duże zainteresowanie. Zresztą to widać teraz po powołaniu pierwszej rady, szereg głosów z innych regionów. Staramy się radę tworzyć w porozumieniu z lokalnymi organami, z regionalnymi regionami, przede wszystkim z marszałkiem, z wojewodą. Chodzi nam o to, żeby rzeczywiście ta rada stanowiła głos regionu i żeby ten głos regionu był również głosem doradczym dla dysponentów, decydentów lokalnych. Właśnie do kogo on ma trafić? Czy... W zależności oczywiście czego dotyczy, ale w większości przypadków głos Rady adresowany jest choćby do regionalnych programów operacyjnych, które są niejako w domenie działalności samorządowej. Czy jakieś bezpośrednie korzyści też wypływają dla tych zrzeszonych członków Rady? Czy oni mogą w lepszy sposób też, powiedzmy, adresować swoje potrzeby jako przedsiębiorcy, jako organy? Ja powiedział, że to, co chcemy jako fundacja zapewnić członkom Rady, to dostęp do, przepraszam, do poznawania trendów, do poznawania dobrych praktyk. To jest to, co ma budować ich kompetencje w zakresie przemysłu 4.0, czyli przy znajomości regionu rozwój kompetencji. To jest tak jakby osobiste włączenie i innymi słowy założenie, że będą stanowili swojego rodzaju punkt odniesienia dla innych przedsiębiorców. A jak w takim razie wygląda współpraca między właśnie biznesem, między przedsiębiorcami a ośrodkami badawczymi w Polsce? Mówię tutaj o centrach transferu technologii, które powstają przy różnych uniwersytetach. Czy ta współpraca dzisiaj w jakiś sposób też animowana jest przez fundację? Czy przebiega w odpowiedni sposób? Czy tutaj też jest pole do poprawy? Jest pole do otwarcia, można powiedzieć, dlatego że fundacja, tak jak wspomniałem, rozpoczynając działalność we wrześniu zeszłego roku, bo praktycznie rok funkcjonowania, dopracowuje szereg procedur, jako że ze względu na swój unikalny sposób pozycjonowania, powołanie ustawą, która jest ustawą dedykowaną tejże konkretnej działalności, fundacja mierzy się z szeregiem w tej chwili wyzwań, choćby formalnych, więc ten temat, o którym Pan mówi, czyli partnerstwa, jest również w fazie pewnych weryfikacji formalnych. Na ile nasza działalność jako fundacji może bezpośrednio oddziaływać na podmioty i na działalność podmiotów, które mają w swoim charakterze działalność komercyjną. Warunkiem naszej działalności jest neutralność, zachowanie neutralności. My nie możemy w ramach pieniędzy publicznych promować określonych rozwiązań, określonych dostawców. To raczej muszą być schematy działania, tak? Tak jest, dlatego te rozwiązania to niejako jedno z wyzwań, które w tej chwili, z którymi się mierzy Platforma. A czy dzisiaj jesteśmy w stanie wskazać właśnie jakiś taki modelowy sposób współpracy między Centrum Transferu Technologii a biznesem? Na dzień dzisiejszy osobiście wolałbym nie cytować, nie będąc dokładnie zapoznany natomiast obserwuję szereg bardzo konkretnych inicjatyw, ale jeśli chodzi o cenę, to pozwolę sobie zachować na chwilę obecną dla siebie. Myślę, że przy najbliższej okazji będę miał możliwość podzielenia się opinią. Dobrze. Czas naszej rozmowy tutaj już niestety dobiega końca, chociaż tych wątków do dyskusji jest mnóstwo, których też jeszcze nie udało nam się poruszyć. I w takim razie pytanie do pana, panie prezesie. Wszystkie osoby, które ten temat zainteresował, które chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej na temat też tego, jak będzie wyglądać przyszłość biznesu, przyszłość nauki, gdzie możemy je odesłać?
No zapraszam przede wszystkim na stronę fundacji, adres www.przemysł przyszłości, pisany jednym ciągiem, przemysłprzyszłości.gov.pl. Tam są również wszystkie dane kontaktowe, telefoniczne, numery telefonów, czyli no i oczywiście informacja o wydarzeniach, w których Platforma aktywnie uczestniczy, czy albo sama organizuje, i to są również te tak zwane punkty kontaktu z rynkiem, z przedsiębiorstwami. Dzisiaj też wydarzenia online. Dzisiaj, tak, znaczy to dzisiejsze wydarzenie fizycznie uczestniczyłem, ale wydarzenie również w wersji online'owej. Jutro kolejne wydarzenie. No można powiedzieć, codziennie w naszym bogatym kalendarzu sporo możliwości. Świetnie. Bardzo dziękujemy. W takim razie naszym gościem był prezes Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości, pan Andrzej Soldaty. Dziękuję. Dziękuję bardzo.